Święto Niepodległości. Jedni obchodzą maszerując, inni obchodzą marszem. Świat się digitalizuje, ale my nie podążamy za zachodnimi modami, czyli papieryzacja PKP. Znowu pokłóceni, tym razem ziobryści obrazili się na prawa człowieka. Gdyby za kompromitację przyznawano nagrodę Złotych Kalesonów, to kto by wygrał? Spodnie Piotra Wawrzyka. O tym m.in. powiemy w dzisiejszym WTS-ie. Czwartek, 11 listopada. Maciej Orłoś, zaczynamy. Jak zapewne wszyscy wiedzą, dziś obchodzimy Święto Niepodległości. Na pamiątkę dnia, w którym władzę zwierzchnią nad terytoriami odnowionej Rzeczpospolitej przejął działacz Polskiej Partii Socjalistycznej Józef Piłsudski. Było to możliwe dzięki decyzji powołanego przez Niemców namiastkowego polskiego rządu w Warszawie, czyli Rady Regencyjnej, oraz podjętej w tym samym dniu decyzji innego rządu kierowanego przez kolejnego socjalistę Ignacego Daszyńskiego, tymczasowego rządu ludowego Republiki Polskiej, który działał w Lublinie. Dzięki temu kilka dni później na czele nowego ponadpartyjnego rządu narodowego stanął działacz socjalistyczny Jędrzej Moraczewski. Z tej okazji na ulice Warszawy wyszła dziś prawicowo-nacjonalistyczna manifestacja. Jej główni organizatorzy to Stowarzyszenie Marsz Niepodległości Roberta Bąkiewicza, przypominam, tego faceta, który niedawno wygwizdywał i zakłócał przemówienie weteranki Powstania Warszawskiego Wandy Traczyk-Stawskiej, i za pośrednictwem szefa Urzędu do Spraw Kombatantów obecny polski rząd, który na sztandary bierze przede wszystkim walkę z lewactwem. Tak. Daleką drogę przeszliśmy przez te 103 lata. Na szczęście obeszło się bez burt, co z pewnością pozwoliło odetchnąć z ulgą panu premierowi, panu prezydentowi i panu prezesowi Polski, którzy uwalczyli godności Rzeczpospolitej, firmując jej majestatem sojusz ze skrajnymi, agresywnymi nacjonalistami, mającymi na swoim koncie walkę z lewackimi drzewkami, lewacką kostką murkową i podpalanie lewackich mieszkań. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że jeszcze dożyjemy czasów, w których Święto Niepodległości będzie łączyć Polaków, a nie nas dzieli. I nie mam tu wcale na myśli takiej sytuacji, w której wszyscy po prostu będziemy mieli takie same poglądy. Myślę o tym, że tak jak Piłsudski z Dmowskim potrafili dogadać się w chwili najważniejszej próby, tak i my powinniśmy czasem o polityce zacząć myśleć w kategoriach państwowych i ludzkich, a nie partyjnych. Czy obrona granicy przed nielegalną migracją jest w interesie państwa? Jest. Czy pomaganie ludziom, którzy na granicy głodują albo umierają, jest ludzkie? Jest. Czy dopuszczenie dziennikarzy i przedstawicieli społeczności międzynarodowej jest w interesie państwa? Jest. A w czyim interesie jest nakręcanie niechęci do strażników granicznych i do wojska? Partii. A stawianie sprawy na ostrzu noża i mówienie, że można albo bronić granic, albo pomagać bezbronnym, to też jest czyste partyjniactwo. Myślenie kategorią sondaży i słupków poparcia. Zaczęliśmy z wysokiego C, ckliwie i ciężko, więc teraz dla odpoczynku coś lekkiego i przyjemnego. Potrzeba matką wynalazku. Co prawda wynalazek druku w Europie liczy jakieś 550 lat, ale najważniejsze to umieć z niego korzystać w sposób odkrywczy. Tak jak na warszawskim Dworcu Gdańskim. Otóż tam druk okazał się skuteczniejszy od nowoczesnych, ciekłokrystalicznych wyświetlaczy rozkładów jazdy. Te gadżety nadają się już tylko jako stojaki. Stojaki dla papierowych rozkładów jazdy. Wcale mnie to nie dziwi. Ja na przykład, jak coś źle napiszę na komputerze, to zamiast klawisza backspace używam białego korektora. A można, jak najbardziej. Jak wyjaśnia spółka PKP PLK w komunikacie dla mediów, naklejenie papierowych rozkładów na elektroniczne jest związane z wymianą elementów wyświetlaczy. Jest to więc rozwiązanie tymczasowe, ale wiecie jak to jest. Nie ma nic bardziej trwałego niż prowizorka. Swoją drogą przypomina mi się dawny minister cyfryzacji Michał Boni, który do zdjęcia pozował przy biurku obłożonym stosem papierów. Podobno chodziło o to, że miał tam wydrukowany internet. Kto wie, że tak było. A wracając do tych wyświetlaczy na Dworcu Gdańskim, jak myślicie, czy to tymczasowe rozwiązanie ośmiesza pociągi, tory albo konduktorów, czy raczej osoby, które podjęły decyzję o wywieszeniu papierowego rozkładu na elektronicznym? Nie wiem. Takie pytanie mi przychodzi do głowy za każdym razem, gdy ktoś krytykuje działania polskiego rządu,
a przedstawiciele partii rządzącej twierdzą, że to jest atak na Polskę i Polaków. Ostatnio tak właśnie skomentowany został wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Trybunał zabrał głos w sprawie dwójki sędziów, którzy nie uzyskali rekomendacji tzw. neo-KRS, czyli nieuznawanej, uzależnionej całkowicie od polityków Krajowej Rady Sądownictwa. Sędziowie złożyli odwołanie do Sądu Najwyższego. Tam sprawą zajęła się kolejna stworzona przez Ziobrę dzielna drużyna Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Ponieważ jest ona złożona wyłącznie z osób rekomendowanych przez neo-KRS, to Trybunał uznał, że nie można uznać jej za niezawisły sąd, a więc zostało naruszone prawo do rzetelnego procesu. Co na to wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta, czyli facet, który wygląda jakby dzwonił na policję, bo dzieci się za głośno bawią na podwórku, albo sąsiad z góry nie chodzi w wyciszających chód kapciach? Dzisiejsze orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jest orzeczeniem politycznym, absurdalnym i poniżającym Polskę jako państwo. Tak napisał pan minister. Panie Kaleto, ten wyrok nie jest polityczny ani absurdalny, a poniża tylko was, polityków związanych ze Zbigniewem Ziobrą, którzy żadnej reformy nie jesteście w stanie przeprowadzić zgodnie z prawem. Od co? Nie można być, za przeproszeniem, miękiszonem, trzeba być twardy. A na marginesie całej tej sprawy, Europejski Trybunał Praw Człowieka to nie jest bynajmniej instytucja unijna. To instytucja działająca w ramach Rady Europy, orzekająca nie w oparciu o prawo unijne, a o Europejską Konwencję Praw Człowieka. A kraje, które z nią mają największy problem, to na przykład Rosja i Białoruś. No i teraz jeszcze Polska. Dzięki, Zjednoczona Prawico. Wszyscy nas kochają. Z kim jeszcze i jak mógłby się pokłócić nasz rząd? Piszcie pomysły w komentarzach. Poza komentowaniem zachęcam was do subskrybowania mojego kanału na YouTubie, śledzenia profilu na Facebooku i na Instagramie, oczywiście właśnie na Instagramie, oraz wsparcia WTS na Patronite. Dziękuję wszystkim patronom. A wracając do tematów nieco lżejszych. Pandemia. No, może nie jest to lekki temat, wręcz odwrotnie, ale nawet w tak dramatycznych kwestiach można znaleźć coś, co wywołuje uśmiech. Nietypową metodę promocji szczepień wprowadził jeden z przybytków rozrywki w Austrii. Za zaszczepienie się wiedeński dom publiczny oferuje vouchery na darmową wizytę i półgodzinne towarzystwo damy swojego wyboru. Ponieważ mówi o tym cały świat, to mam jednak pewne podejrzenie, że to jest po prostu akcja reklamowa tego domu uciech, który bezpłatnym voucherem chce zachęcić do wizyty po, jakby to można ująć najlepiej, po dawkę przypominającą. Ponieważ wkroczyliśmy w strefę intymności, to pozwólcie, kontynuował wątek. Otóż jak twierdzi dziennikarka publicznego Radia Łódź Małgorzata Warzecha, w jej strefę intymności, konkretnie w zawartość służbowego komputera, weszła bezprawnie grupa mężczyzn. Co ciekawe, według dziennikarki, która w tej sprawie złożyła zawiadomienie do organów ścigania, grupą kierował jej szef. Tę wersję wydarzeń ma potwierdzać firmowy monitoring. Kierownik redakcji Informacji Artur Wolski miał stać na czatach, kiedy specjaliści od odzyskiwania danych rozpracowywali komputer reprezentantki radiowych związków zawodowych. Wcześniej technicy mieli być gośćmi prezesa Radia Arkadiusza Paluszkiewicza. No cóż, włamania u przedstawiciela niezależnego związku zawodowego. Nie brzmi wam to trochę w stylu retro? Teraz chciałbym znowu wrzucić na luz. Jest w końcu długi weekend, można zdjąć niewygodne spodnie, założyć dresik. Tylko gdyby jednak mimo wszystko wypadła wam jakaś oficjalna wideokonferencja, jakiś call, jakiś webinar, to nie zostawiajcie gaci na oparciu krzesła. Tak jak zrobił to ostatnio wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. Polityk łączył się kilka dni temu z redakcją Polskiego Radia i w trakcie zorientował się, że na krześle wisi coś, co nieco psuje kompozycję. Jezus. Przepraszam bardzo. Z nieudolnością charakterystyczną dla ostatnich działań polskiej dyplomacji usiłował te spodnie z oparcia ściągnąć. Powagi mu to nie dodaje, ale też chyba od wiceministra Wawrzyka nikt powagi nie oczekuje. Tajemnicą Poliszynela jest, że Wawrzyk boi się latać, więc świat poza Polską zna pewnie głównie z książek i telewizji.
Posłem jest od 2 lat, wcześniej znali go głównie uważni widzowie Wiadomości, TVP, bo propisowscy pracownicy telewizji polskiej chętnie zbierali jego komentarze jako niezależnego politologa. Dziwnym trafem zawsze miały równie propisowskie opinie. Oczywiście! Poza tym wiceszef dyplomacji nigdy wcześniej w dyplomacji nie pracował, co zresztą też nie powinno zaskakiwać, bo szef dyplomacji Zbigniew Rau też nigdy nie był dyplomatą. W odróżnieniu od politologa Wawrzyka jest jednak prawnikiem. No dobrze, gdzieś to może ma coś wspólnego z relacjami międzynarodowymi, ale jakbyście mieli mieć operację serca i okazało się, że operować ma biolog i masażysta, to pewnie nie czulibyście się zbyt bezpiecznie. Czy w takim razie Polacy mogą czuć, że Polska na arenie międzynarodowej jest bezpieczna? No sami sobie odpowiedzcie na to pytanie. Aż chce się to wszystko podsumować stwierdzeniem, które premierowi Morawieckiemu przesłał szef Centrum Informacyjnego Rządu Tomasz Matynia w jednym z ujawnionych ostatnio maili wysłanym w samym środku trzeciej fali epidemii, trzeciej fali. Spróbujmy chociaż raz na jeden weekend pokazać, że to państwo działa i nie przymyka oczu na wszystko. No, to w sumie dobra myśl. Coś takiego przydałoby się także teraz, w środku czwartej fali. Oddaję głos Antkowi, który, jak to on, ma niesamowitą energię, wcale nie pochodzącą od węgla w dodatku, bez przymykania oka, no i niesamowicie patriotycznie wprowadzi nas w świat muzyki, może nawet właśnie patriotycznej, ale tu pewności nie mam. Antosiu, witam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś w kąciku muzycznym przede wszystkim zapraszam Państwa na mój nowy kanał, to znaczy nowy, pierwszy kanał na YouTubie, gdzie co tydzień w każdą środę będę prowadził program Witam. Podobny format do WTS Bis, w którym z tego co słyszałem nawet sobie nieźle radzę. No więc zapraszam do subskrypcji i oglądania oczywiście, a tymczasem w kąciku muzycznym Belmondo i utwór Znowu ktoś chce koszuleczkę. Znowu ktoś chce koszuleczkę XSK, a jest tylko Double XL. Młody G dla hehe jest tym samym czym jest dla Cheetosów Chester. XD check your cash, hehe to bestseller. Znowu ktoś chce koszuleczkę. Kończymy dzisiejszy WTS. Zobaczymy się już w niedzielę. Zapraszam, pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć!